Potrzebny do eksploracji opuszczonego szpitala psychiatrycznego Zofiówki. Zakład dla nerwowo i psychicznie chorych Zofiówka swego czasu był jedną z najnowocześniejszych tego typu instytucji w Europie. No ale jak dzisiaj widzimy na załączonym obrazku, te czasy świetności dawno już minęły. Teraz szpital przyciąga głównie osoby szukające ekstremalnych wrażeń. Grają w paintball, ASG, robią dziwne zdjęcia, a według niektórych z nich tutaj straszy. Pomimo to ponury klimat tego miejsca i jego niewątpliwie tragiczna historia, no nie są mnie w stanie przekonać, że faktycznie coś tutaj się pojawia. Nie wiem, muszę się przekonać na własnej skórze. Dlatego zostajemy tutaj na noc. Póki co, jednak rozejrzymy się po szpitalu i po jego terenie w dzień i postaramy się odtworzyć, co i gdzie się działo. Jesteśmy przed pierwszym wybudowanym w 1908 roku pawilonem dla mężczyzn, ale zanim wejdziemy do środka, zobaczymy, co jest wokół i co możemy znaleźć. To chyba piwnica. No, tak wygląda. Wiesz co, ja jednak sprawdzę nasz sprzęt do eksploracji, a ty jak chcesz to właź, ja nie wchodzę. No dobra. No zasuwaj, zasuwaj. Zimno jest tak, że parę widać. Jak tam? Wiesz co, no są kafelki. Sufit taki już trochę rozlatujący się. Trochę zbrojenia jeszcze zostało, rur. No i śmietnik oczywiście. Nie uwierzycie, ale dotarliśmy do starej przedwojennej gazety z 1912 roku. Artykuł w tej gazecie został popełniony przez Ludwika Bregmana, jednego z 3 założycieli tego miejsca, czyli Zofiówki.
Pozostali to Adam Wiesel i Samuel Goldflam, a nazwa Zofiówki wzięła się od Zofii Edelman, która na wykup całego terenu dała swoją biżuterię. Swoją drogą, całkiem pokaźna musiała być ta kolekcja biżuterii, skoro starczyło na 17 hektarów terenu. Wracając do naszego czasopisma, jest w nim dość dokładny plan tego budynku, pawilonu dla mężczyzn, w którym jesteśmy. I wynika z niego, że były tutaj 3 duże sale. Jedną była jadalnia z werandą, z widokiem na ogród, to tam w tej tylnej części. Jedną był warsztat, może to być właśnie to, gdzie tutaj teraz stoimy. I jedna to była sypialnia dla chorych płatnych. To był jeden z pierwszych w ogóle zakładów społecznych. Pierwszy w ogóle szpital społeczny w Otwocku. Głównie to byli jednak biedni Żydzi, których pobyt był opłacany albo przez stowarzyszenie, albo przez na przykład gminy, z których oni byli wysyłani. No oczywiście też również można było też wysyłać na tak zwaną kurację prywatną, czyli samemu opłacać. Tak w ten sposób na kurację przyjeżdżała matka Tuwima, Adela Tuwimowa. Właśnie tak, czyli on płacił za jej pobyt tutaj. O, Maciek, chodź tutaj, bo tu chyba była ta duża poczekalnia dla odwiedzającej publiczności. Wyobrażacie sobie, takie dokładnie słowa mamy w artykule, odwiedzająca publiczność, no jak w teatrze. Zanim byli dopuszczeni do tych chorych, no to może musieli się psychicznie przygotować, po prostu. No teraz mamy już oczywiście zamurowane okna. No i co? I kupę gruzu, jak wszędzie. Co ciekawe, chorzy tutaj pracowali, w ten sposób przywracano ich do społeczeństwa. To jeszcze jedna z ciekawostek dotycząca Zofiówki. Tak naprawdę jest dużo opowieści na temat tego, że chorzy byli widywani w ogrodzie, uprawiali rośliny. Dokładnie, taki też obraz zastał reporter z naszego przeglądu. Trafiliśmy na artykuł z 1939 roku i tak dokładnie to opisywał, że była tutaj też obora z krowami, ptactwo domowe, ci chorzy pracowali w ogrodzie, uprawiali kwiaty, były piękne klomby, zadbane drzewa, uliczki. Poza tym w tym czasie w zakładzie mieściło się 370 łóżek dla chorych. Było też kilkadziesiąt osób personelu medycznego. I poza tym ten zakład miał w tamtym czasie, kiedy był naprawdę prężnie działającą instytucją, naprawdę duży budżet. Tak, kiedyś Zofiówka żyła. W tej chwili jest to zupełnie opuszczone miejsce i tak naprawdę nie dzieje się tutaj nic takiego pozytywnego, poza ludźmi, którzy odwiedzają to miejsce i właściwie się przyglądają ruinom. Historia szpitala psychiatrycznego, więc wręcz powiedzmy wymarzona sceneria do snucia różnego rodzaju opowieści. W Zofiówce wiemy, jak wyglądała likwidacja po części, ponieważ jeden właśnie z policjantów został oddelegowany do Zofiówki, do zakopywania trupów. Kiedy Niemcy wkroczyli do Zofiówki, kazali tym wszystkim pacjentom wychodzić, kopać dół i tam byli rozstrzeliwani nad tym dołem. To byli ludzie w różnym stanie. Inni apatycznie wychodzili i po prostu robili to, co im się kazało, a inni natomiast to byli umysłowo chorzy ludzie. Tam dochodziło do jakichś takich przerażających scen. Sobie nie łatwo wyobrazić, że zaczynają śpiewać sobie ci ludzie, ci pensjonariusze, wieszają się Niemcom za poły, mówią od rzeczy zupełnie i tak dalej. Jeden podobno roztrzaskał Niemcowi głowę szpadlem, jak mu kazali kopać ten rów. Tam zostało rozstrzelanych 108 pacjentów, w tym również 3 lekarzy. Opuszczone budynki w ogóle są ciekawą architekturą, natomiast myślę, że to bardziej budynki straszą niż w budynkach straszy, choć wierzę, że człowiek ma w sobie i ciało, i duszę, i ducha.
Ciało do kontaktu z rzeczywistością, z ludźmi, duszę do kontaktu pozawerbalnego, a ducha do kontaktu ze sferą duchową. Tak wierzę i myślę, że czasami w tych budynkach może być coś, co jest związane również z duchem. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Na dole były sypialnie dla chorych płatnych. Kto nie płacił, wchodził po schodach. No tutaj jest bardzo duża sala. Pewnie tutaj była ta jedna z 3 sypialni na 10-15 łóżek. Pewnie tutaj leżeli ci spokojniejsi chorzy. Zresztą o tym też świadczy wyjście na taras. No dokładnie. Nie, no tak mam też, to wynika z naszych źródeł, że tutaj byli chyba raczej ci spokojniejsi. W ogóle tacy byli przyjmowani do Zofiówki, tak? Ci, którzy jeszcze w miarę byli przy zdrowych zmysłach, aczkolwiek zdarzały się przypadki cięższe, które zagrażały otoczeniu i musiały być izolowane. Notabene mamy tutaj jeszcze gdzieś na tym pierwszym piętrze 2 izolatki. Idziemy ich szukać. Prawdopodobnie, sądząc po tych kratach, tu mieściła się jedna z tych 2 izolatek. Tutaj no, prawdopodobnie były te cięższe przypadki, no bo niektórych trzeba było przywiązywać do łóżek, trzeba było ich izolować, żeby nie stanowili zagrożenia i dla siebie, i dla innych. Nurtuje mnie problem tego tajemniczego pawilonu dla kobiet, bo żaden z opuszczonych budynków obecnie stojących go nie przypomina. Według źródeł był on wybudowany jako drugi, 2 lata po tym, w którym obecnie jesteśmy, i zlokalizowany na południe od niego. Na planie działki mamy oznaczone obecnie opuszczone pawilony 1 oraz 3 i 4 wybudowane w latach 20. Dokumenty urzędowe z roku 40 wymieniają wyraźnie 4 murowane pawilony. Gazety współczesne pomijają istnienie drugiego w ogóle. Natomiast na współczesnych mapach na miejscu budynku drewnianego mamy murowany dom sąsiada. Gdzie w takim razie ten zaginiony pawilon dla kobiet? Pokaż ten plan. No, wynika z niego, że jesteśmy niedaleko Starej Obory, która jest teraz przerobiona na mieszkania. Nie wiem, to zajrzyjmy tam, może tam ktoś jest, może powie nam coś ciekawego. No dobra, chodźmy. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy o coś spytać? Nie wie pani, gdzie był tutaj taki drugi pawilon dla kobiet? Gdzieś tutaj? Wie pan, naprawdę, Nie wie pani. już mi się nie mieści to wszystko w głowie. Aha, no dobrze, no cóż. Przepraszam. że Dobra, nie mogę dobra, powiedzieć. jasne. Nie przeszkadzamy w takim razie. Dziękuję. Do widzenia. Zdrowia życzymy. No cóż, chyba musimy poszukać sami. Może są jakieś pozostałości tego pawilonu. O, patrz, tu coś jest. Murek. No, to chyba ten pawilon. No, czekaj, Przynajmniej pozostałości. no
No, spojrzymy na nasz plan. No to by się nawet chyba zgadzało, bo jesteśmy w południowej części działki. No i on tutaj chyba mniej więcej się znajdował. No szkoda tylko, że tyle z niego zostało. No to chyba rozwiązaliśmy zagadkę. W końcu. To pozostały nam już tylko duchy. Są opowieści, znaczy przypuszczenia, że to może mogą być duchy albo pani Adeli Tuwim, która się podobno pojawia tutaj wieczorami czy nocami na tym terenie, w tych ruinach. To być może jest pani Adela Tuwim, tak przypuszczają, mama naszego poety Juliana Tuwima. Albo pani Zofia Edelmanowa, która jest fundatorką, była fundatorką tego uzdrowiska w zasadzie dla ludzi obłąkanych, ludzi no, dotkniętych chorobą psychiczną. Jesteśmy na tle pawilonu 3 i 4. Kiedyś były to 2 pawilony, teraz są połączone werandownią. Tak, to tutaj podobno straszy. Słyszeliśmy o duchu zakonnicy, jakichś jękach, krzykach, westchnieniach, krokach. Z tą zakonnicą to dziwna sprawa. Jako duch tu się pojawiała, zrzucała obrazy ze ścian podobno, gasiła światło, przesuwała coś. No. Słuchajcie, jest noc, zrobiło się naprawdę zimno, ciemno, trochę strasznie. Zamierzamy wejść teraz do tych budynków i sprawdzić tak naprawdę, co jest w środku i czy którekolwiek z tych historii opowiedzianych nam dzisiaj w dzień się sprawdzą. Aczkolwiek ja osobiście wolałabym, żeby się nie sprawdziły. No to wchodzimy z powrotem. Ciemno wszędzie. No, Ale powiem Ci, że tutaj czuję się tą atmosferę jeszcze bardziej. no. Tutaj tak. Znowuż jakiś napis. Boże, They naprawdę look jest at you. No wyobraź sobie, że tu były drzwi i jakiś taki odosobniony pokój. No, wyobraź sobie, że Łóżka. tu wszędzie mieszkali ludzie. Nie wiem, przywiązywali ich tutaj na przykład, bo część przywiązywali do tych łóżek. No to wyobraź sobie leżeć w takim pokoju. Nie, no jest Tu tak, były no, duże dobra. drzwi. Wyobraź sobie, jak ludzie przychodzili, przyjmowali psychicznie chorych i oni po raz pierwszy przekraczali drzwi tego szpitala. I mieszkali tu parę lat, albo do końca życia. Może nawet do końca życia. No i nigdy stąd nie wyszli. Tu jest tyle tych opuszczonych pomieszczeń, że tak naprawdę nie wiadomo, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. Ktoś tu Patrz. grał w kółko i krzyżyk. A tutaj ktoś rysował na przykład daty. Tylko ciekawe, czy pacjenci się wyprowadzili, a schizofrenia została. Chyba tak. No to gdzie jest ta piwnica? Niemożliwe. Nie. Idź. Nie. Ja coś słyszałem. Nie, ja nic nie słyszałam. Nic Dobra, nie chodźmy, słyszę. zobaczymy. Nic nie słyszę. Idę pierwszy.
kroki. No. Wyraźnie Serio? słyszałem kroki, znowuż. A nikogo tu nie było. Cicho, cicho. Ale to słychać. Nie no, słyszę kroki. Ale ja słyszę tak, jakby te kroki do nas szły. Nie wiem, znowu chyba coś słyszałem. No, może to już wyobraźnia. Maciek został tam na chwilę w korytarzu, żeby posłuchać tych oddechów. No bo podobno jak się jest samemu, to się szybciej je słyszy niż jak jest się we dwójkę i się zagłusza ogólnie rozmowy i wszelkie inne dźwięki. No więc ja tutaj na niego poczekam, bo nie bardzo chcę iść sama w sumie naprzód. Czekam dalej na Maćka. Nie wiem, nie ma go już 15 minut. Nie słyszę go ogólnie, nie odzywa się. No ale nie wiem, no będę czekać dalej, no bo przecież sama, no chyba musi tu wrócić, skoro poszedł, nie? Maciek, jesteś? Maciek? Maciek? Ty? Maciek? Myślałeś, że kto? się da wejść chyba z tyłu budynku do lasu. Tak. Wiesz co, jestem trochę rozczarowany. Coś słyszeliśmy, a nic nie widzieliśmy. Przeszliśmy właściwie wszystkie budynki. Byliśmy na górze, w piwnicach. Fakt, że ten jeden korytarz szczególnie był taki bardzo dziwny. Ale żadnych jęków, żadnych krzyków. Kroki owszem. Nie wiem, no dla mnie najgorzej było ogólnie w tych piwnicach, gdzie jednak działają na wyobraźnię. Faktycznie jest tam jakaś taka gęsta atmosfera. W niektórych pomieszczeniach jest duże echo, niektóre są kompletnie wygłuszone. Ale nie wiem w sumie co lepsze, bo wyszliśmy z tych budynków i jesteśmy na skraju tego lasu, gdzie no, zakopywano tych Żydów, których rozstrzelano podczas okupacji. I w zasadzie w tym lesie no, nie czuję jakiejś takiej ulgi. Myślałam, że będę się cieszyć, jak wyszłam z tych budynków, weszłam do lasu i w sumie to wpadłam z deszczu pod rynny. Takie mam poczucie. Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że o każdym opuszczonym miejscu można byłoby powiedzieć taką samą lub podobną historię. Znajdzie się garstka osób, które tą historię wymyślą, potem kolejne osoby, które to obudują swoimi własnymi historiami. Tak powstają miejskie legendy, żyją swoim własnym życiem.